Porsche Cayenne zmieniło nowożytną historię marki Zuffenhausen. To ono niejako uratowało niemieckiego producenta przed bankructwem. Pojawienie się Cayenne na rynku spotkało się z krytyką ortodoksyjnych fanów, którzy twierdzili, że Porsche powinno budować jedynie 911 lub inne wozy sportowe. Ale prawda jest taka, że pojawienie się SUV-a w gamie marki pozwoliło na to, żeby wozy takie jak 911, Boxster czy Cayman mogły dalej powstawać. Jeśli więc ktoś dalej nie może przeboleć tego, że pod egidą Porsche powstaje takie auto jak Cayenne, to może wytłumaczyć to sobie, że jest to tylko środek do zachowania DNA marki. Nie należy jednak zapominać o tym, że Cayenne jest po prostu świetnym wozem i jeszcze lepszym SUV-em premium. To prestiżowy autobus rodzinny z dużą domieszką krwi Porsche. Taka kombinacja spodobała się klientom na tyle, że na rynku mamy już trzecią generację auta, która ciągle sprzedaje się świetnie, mimo że nie jest to tani samochód. Jeśli jednak wejdziecie na portal findcar.pl, będziecie mogli znaleźć duże rabaty na Cayenne oraz inne popularne w naszym kraju modele. A wszystko to wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Cayenne zadebiutowało na rynku w 2002 roku i tak jak wspomnieliśmy, wzbudziło spore kontrowersje. Włodarze producenta Zuffenhausen wiedzieli, co robili. By produkować to auto, powstała zupełnie nowa fabryka w Lipsku, która miała za zadanie spełnić oczekiwania zarządu. Te wobec Cayenne były bardzo wysokie. To miał być najlepszy SUV na świecie. Cayenne miało nie tylko wyglądać, miało też być luksusowym autem rodzinnym, które jeździ jak Porsche, a przy tym swobodnie radzi sobie w terenie. I ta sztuka im się udała, a potem spodobała klientom, którzy od ponad 20 lat chętnie kierują się do salonów Porsche właśnie po Cayenne. Obecna generacja auta zadebiutowała w 2017 roku, więc ma już 9 lat rynkowego stażu. Cayenne powstaje na platformie MLB, na której powstają wszystkie auta z silnikiem ułożonym wzdłużnie w koncernie WAG. Wóz ten mierzy nieco ponad 4,9 metra długości, czyli tyle co Audi Q7 czy BMW X5. W motoryzacyjnej hierarchii Cayenne jest jednak o stopień od nich wyżej. Design SUV-a Porsche to temat, który wzbudza najwięcej kontrowersji w kontekście tego modelu. Pierwsza generacja nie była zbyt urodziwa, co oczywiście spotkało się z prześmiewczymi komentarzami środowiska motoryzacyjnego, ale również potencjalnych klientów. Nadwozie Cayenne wyglądało na sztucznie napompowane. Porsche w następnych generacjach wyciągnęło wnioski i stopniowo wysmuklało sylwetkę swojego flagowego SUV-a. Trzecia generacja, będąca obecnie w ofercie marki, wygląda już dużo bardziej proporcjonalnie. Nie oznacza to jednak, że Cayenne stało się autem bardzo urodziwym. Niektórzy jego nadwozie mogą nazwać imponującym, ale jest na rynku wiele SUV-ów, które można uznać za bardziej dopracowane stylistycznie. Cel Porsche, czyli stworzenie samochodu, który swoim designem nie będzie odwracał uwagi od największych jego zalet, zdaje się być tutaj spełniony. Fenomen Cayenne zaczynamy rozumieć, gdy zasiadamy do jego wnętrza. Otaczają nas najwyższej klasy materiały, a montaż poszczególnych elementów jest wręcz perfekcyjny. To już przekracza segment premium. Przed oczami kierowca widzi charakterystyczną również dla innych modeli marki sportową kierownicę oraz zestaw zegarów. Od 2023 roku są już w pełni wirtualne, ale dobrze imitują klasyczny dla Porsche podział. Na konsoli centralnej mamy duży ponad 12-calowy ekran systemu multimedialnego Porsche Communication Management, który jest zgrabnie scalony z deską rozdzielczą. Inżynierowie zostawili parę fizycznych lub haptycznych przycisków, które pomagają w sterowaniu klimatyzacją i innymi ważnymi opcjami. Co do tych opcji, to możliwości konfiguracji Cayenne jest naprawdę mnóstwo. Nie wystarczą Ci podstawowe fotele komfortowe? Możesz wybrać sportowe, regulowane aż w 18 płaszczyznach. Kolorystyka wnętrza jest zbyt konserwatywna? Wybierz zestaw przeszyć dekoracyjnych i paneli w kolorze kontrastujących z palety Porsche Manufaktur. Cena? Ponad 24 000 złotych. Za przeszycia. Opcji personalizacji wnętrza i nie tylko jest tutaj tyle, że bardzo łatwo wywindujemy cenę Cayenne do astronomicznych rozmiarów. Ale chodzi o to, że Porsche gwarantuje swoim klientom wolność wyboru, a każde auto ma być wyjątkowe. W niektórych elementach mamy do czynienia jednak z przesadą. W standardzie nie mamy chociażby adaptacyjnego tempomatu czy podgrzewanych foteli, które to opcje bywają podstawowym wyposażeniem niektórych crossoverów segmentu B. Ale te crossovery nie dają tak dużej i przyjemnej w doświadczeniu przestrzeni na tylnej kanapie. Warto tutaj zwrócić uwagę na bardzo długie skrajne siedziska, które notabene mogą być podgrzewane i wentylowane, na których siedzi się prawie tak wygodnie jak na przednich fotelach. Niecałe 700 litrów przestrzeni bagażowej wystarczy również na potrzeby zamożnej rodziny 2+2, dla której Cayenne, przynajmniej od środka, wydaje się idealną opcją.
A teraz zagłębiamy się nieco w świat konfiguratora Porsche. Jakie wersje silnikowe mamy do wyboru? Cennik otwiera podstawowy Cayenne, w którym pod maską znajdziemy silnik V6 o pojemności 3 litrów, który znany jest m.in. z modeli Audi. 353 konie mechaniczne, 500 Nm. Czy takie dane mogą być dla kogoś niewystarczające? W autach tego typu nie chodzi jednak o umiar, szczególnie biorąc pod uwagę, że takie bazowe Cayenne cennikowo kosztuje 484 tysiące złotych. Do tej samej jednostki V6 dołączono dwa motory elektryczne, a systemowo otrzymujemy 470 koni. Przyspieszenie do setki trwa tu poniżej 5 sekund, a prędkość maksymalna przekracza 250 na godzinę. Jeśli chodzi o bardziej pragmatyczne dane, bateria ma pojemność niecałych 26 kWh brutto, co przy masie ponad 2,3 tony daje zasięg około 80 km na samym prądzie. Baterię możemy doładować prądem przemiennym o mocy 11 kW. Za takiego hybrydowego Cayenne'a musimy zapłacić 516 tysięcy złotych. A teraz czas dopisać do nazwy Cayenne literkę S. Tak oznaczony SUV również występuje w wersji benzynowej i w wersji PHEV. Co ciekawe, wersja z silnikiem spalinowym kosztuje bazowo więcej niż hybryda plug-in. Wycenione są odpowiednio na 595 i 585 tysięcy złotych. Dzieje się tak, ponieważ odmiana hybrydowa ma pod maską tę samą widlastą szóstkę, co w zwykłej odmianie ze wsparciem elektrycznym, tylko mocniejszą. Natomiast pod maską benzynowego Cayenne S mamy już jednostkę V8. Więc jest i potężniej, i bardziej prestiżowo. Czy jest szybciej niż w podstawowym Cayenne? Niekoniecznie, ale ponownie, nie o to w tej grze chodzi. Drugim najdroższym wariantem Cayenne jest GTS. Tutaj Porsche zastosowało parę zmian poza większą mocą jednostki napędowej. Samochód stoi niżej o 10 mm, zmieniono geometrię przedniego zawieszenia oraz zestrojenie amortyzatorów. Inny jest też układ wydechowy, który brzmi dużo brutalniej niż w odmianie S. Na zewnątrz również możemy znaleźć dodatkowe smaczki stylistyczne, np. przyciemnione reflektory czy kontrastujące czarne felgi. Trochę różnic znajdziemy również w konfiguratorze, w którym większość opcji skupionych jest na wzmocnieniu sportowego feelingu. Pod maską GTS również mamy 4-litrowe V8, w tym przypadku generujące równych 500 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki wynosi 4,4 sekundy, a przyspieszanie kończymy na 275 km na godzinę. W tej wersji nie chodzi jednak o suche dane techniczne, ale o zmianę charakteru samego samochodu, który w tym przypadku jest jeszcze bliższy sportowym modelom marki. Cennik zamyka wersja turbo i hybrid. W tym przypadku mamy do czynienia, jak sama nazwa wskazuje, z hybrydą opartą na 8-cylindrowym, 4-litrowym silniku spalinowym i jednostce elektrycznej, które razem dają imponujących 739 koni. Jeśli chodzi o osiągi, to wchodzimy tutaj na terytorium z aut supersportowych. 3,7 sekundy do pierwszej setki i prawie 300 km na godzinę prędkości maksymalnej. Cena też robi wrażenie, ponieważ mówimy o co najmniej 923 tysiącach złotych, czyli doposażając takiego Cayenne'a Turbo w kilka dodatków, z łatwością przekraczamy magiczną granicę 1 000 000 złotych. Którą odmianę Cayenne polecamy my? Findcar? Najbardziej optymalną wydaje się wersja S. Mocy mamy więcej niż wystarczająco. Pod maską pracuje V8, które doskonale pasuje do charakteru tego wozu, a przy tym nie jest to podstawowy wariant, co może być kwestią istotną dla potencjalnego kupującego. Jazda Cayenne to doświadczenie trójwymiarowe. Z jednej strony mamy ultrakomfortowego SUV-a, w którym dzięki zawieszeniu pneumatycznemu pasm nie czujemy nawierzchni, po której aktualnie jedziemy. Ten sam system potrafi przekształcić to wielkie Porsche w prawdziwe Porsche. Kiedy chcemy przycisnąć, czujemy, że mamy do czynienia z najlepiej prowadzącym się SUV-em na rynku. Dla tych, którzy naprawdę chcą się poczuć jak w wozie sportowym, jest dostępna opcja aktywnych stabilizatorów, które redukują przechyły nadwozia do absolutnego minimum. Pamiętajmy, że najlżejszy Cayenne waży 2,2 tony, więc sprawienie, że karoseria praktycznie nie przechyla się na zakrętach, możemy uznać za inżynieryjny majstersztyk. Trzecim wymiarem SUV-a Porsche są jego zdolności terenowe. Tutaj do gry wchodzi znakomity napęd na 4 koła, który z bardzo mądrą elektroniką sprawia, że Cayenne'em zajedziemy naprawdę daleko. Mimo że nie mamy tutaj rzecz jasna konstrukcji ramowej, to dzięki odpowiedniom trybom jazdy, które zmieniają pracę kontroli trakcji oraz systemowi Porsche Torque Vectoring, możemy mieć pewność, że z większości terenowych kłopotów się wykaraskamy. Jest to więc SUV pełną gębą, bo spełnia wszystkie cechy zawarte w tej nazwie. Sport jest, utility jest i to w każdych warunkach.
A teraz pozwólcie, że my jako Findcar ułatwimy Wam zakup takiego Cayena w najlepszej cenie. Przygotowaliśmy 6 ciekawych egzemplarzy z naszego portalu. Na pierwszy ogień idzie używka i to dość ciekawa. Egzemplarz wystawiony przez Porsche Lelek w Sopocie ma 3 lata i do tej pory przejechał aż 103 tysiące kilometrów. Pomyślicie pewnie, że to dużo, ale po tym aucie nie widać żadnego zużycia. Nie ma co się bać również o układ napędowy. W tym przypadku mamy do czynienia z wersją S, czyli pod maską znajduje się 4-litrowe V8. Na pokładzie kilka dodatków, m.in. 4-strefowa klimatyzacja, pakiet Sport Chrono, 21-calowe felgi, wentylowane fotele przednie czy akcenty w kolorze Bordeaux Red. Jeśli chcielibyśmy kupić takie auto zupełnie nowe, musielibyśmy liczyć się z ceną około 700 tysięcy złotych. W tym przypadku natomiast mówimy o niecałych 400 tysiącach złotych. Jeśli chcemy wydać jeszcze mniej i nie zależy nam na nowym egzemplarzu, możemy wybrać auto podemonstracyjne. Porsche Pałczyńska w Warszawie ma jedną taką sztukę. Podobnie jak poprzednie auto, tutaj mamy do czynienia z wersją S. Konfiguracja jest bardzo elegancka. Lakier Quartz Grey Metallic łączy się z wnętrzem w odcieniu Mojave Beige. Oczywiście nie brakuje tutaj dodatków. Na pokładzie m.in. 22-calowe felgi czy system nagłośnienia Bose. Egzemplarz ten przejechał trochę ponad 6000 km. Katalogowa cena takiego auta to 770 tysięcy, ale dealer wystawił ten wóz za 629 tysięcy złotych, czyli 140 tysięcy złotych zostaje Wam w kieszeni. A teraz czas na nówki sztuki. Zaczynamy od najsłabszej wersji, czyli 3-litrowe V6 o mocy 353 koni. Napęd może najmniej ekscytujący z całej gamy, ale za to konfiguracja jest wyjątkowa. Mamy tutaj do czynienia z limitowaną wersją Black Edition, w której standardzie mamy dużo elementów dekoracyjnych z palety Porsche Manufaktur. Poza tym w tym konkretnym egzemplarzu mamy również elektryczne fotele z 18-kierunkową regulacją, 21-calowe felgi, 4-strefową klimatyzację. Takie auto stoi w salonie Porsche Centrum na warszawskim Wawrze, a wycenione jest na 607 tysięcy złotych. To o 40 tysięcy mniej niż wskazywałby konfigurator. Wspomnieliśmy o tym, że napędy hybrydowe w Cayenne niezbyt pasują do tego samochodu. Jeśli szukacie jednak SUV-a w wersji PHEV, to tutaj macie hybrydowe Cayenne, na którym sporo oszczędzicie. Ten egzemplarz również posiada pakiet Black Edition oraz trochę wyposażenia dodatkowego. Na pokładzie jest m.in. skrętna tylna oś, podgrzewane fotele z przodu i z tyłu oraz lepsze, komfortowe fotele regulowane w 14 kierunkach. Auto można znaleźć w Porsche Centrum Łódź, a kosztuje 537 tysięcy złotych, czyli 102 tysiące mniej niż podpowiada cennik katalogowy. A teraz czas na trochę szaleństwa. Tak jak myślimy, że Cayenne S jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, tak wersja GTS jest najbardziej ekscytująca. Obniżone zawieszenie, głośniejszy wydech, bardziej sportowe zestrojenie. Tu czuć ducha 911. Salon Porsche Centrum Poznań ma właśnie takiego GTS-a w kolorze Carmine Red, który z charakterystycznymi dla tej odmiany czarnymi felgami współgra fantastycznie. Dodatkowo w tym konkretnym egzemplarzu dołożono pakiet Sport Chrono, skrętną tylną oś oraz wentylowane fotele, żeby schłodzić się po szybszej jeździe. Dealer wycenił to auto na 727 tysięcy złotych, czyli o 80 tysięcy złotych mniej niż wskazuje na to oficjalny cennik. Ostatnia nasza propozycja również pochodzi z Poznania, ale jest absolutnie wyjątkowa. Dalej w konfiguracji Cayena już chyba się nie da. Tutaj mamy do czynienia z odmianą turbo i hybrid, czyli 739 koni mechanicznych. Na pokładzie cała masa opcji z palety Porsche Manufaktur, łącznie z kapitalną dwukolorową tapicerką. Czarne nadwozie doskonale komponuje się z opcjonalnymi 22-calowymi felgami w odcieniu Neodyme. Tak naprawdę w tym aucie brakuje jedynie tylko ceramicznych hamulców, a i bez tego mamy ponad 200 tysięcy złotych w dodatkach. Całość wyceniono na 1 155 tysięcy złotych i tak też wygląda. Porsche Cayenne to klasa sama w sobie. Jasne, cena jaką musimy za to zapłacić jest ogromna, a komuś może się nie podobać jak ten wóz wygląda. Jednak obiektywnie rzecz biorąc w klasie SUV-ów premium trudno znaleźć coś szybszego, lepszego, mocniejszego, bardziej dopracowanego. A jeśli wy szukacie takiego auta, to najlepiej wejdźcie na findcar.pl, tam znajdziecie najlepsze oferty samochodów nowych, używanych, prawie 30 tysięcy aut wszystkich marek i modeli, a samochody tylko od autoryzowanych dealerów z całej Polski.